Siemano, fanatycy Off-Gridu. Mamy dzisiaj sobotę, 26 października. Dokładnie jak nagrywam ten film jest godzina 17:54. Jak widzicie za mną moja instalacja fotowoltaiczna, a właściwie część z tej instalacji, ponieważ za mną falowniki 3 i tu nowy nabytek, magazyn energii LFP, magazyn, do którego przez dłuższy czas nie byłem przekonany. W tamtym tygodniu, dokładnie tydzień temu, zakupiłem go, właściwie o tej godzinie nawet. Został podłączony do mojej instalacji, jak już doskonale wiecie, ci co oglądają moje filmy na YouTubie, we wtorek, z wtorku na środę bodajże, chyba albo z poniedziałku na wtorek, już dokładnie nie pamiętam, ale jest to zarchiwizowane na YouTubie, także można śmiało obejrzeć, zobaczyć. Także, tak jak mówię, długo nie byłem przekonany do tej technologii, ale w końcu zebrałem się, przeanalizowałem dane, pomyślałem logicznie nad tym tematem i zdecydowałem się na zakup tegoż oto magazynu w wersji takiej gotowej do złożenia, ponieważ ogniwa kupiłem osobno i obudowę plus zespół BMS oraz wszystkie busbary do połączenia, przewody, wszystko było gotowe. Jedyne co do mnie należało to złożenie tego w całość. Udało się to zrealizować. Trwało to 7 godzin. Dokładnie 7 godzin, bite 7 godzin wraz z instrukcją złożeniową. Uruchomione, podłączone i tak jak mówię, od wtorku działa w mojej instalacji tylko i wyłącznie magazyn LFP. Kwas na tą chwilę odpoczywa, jest tylko podpięty do regulatora EPWR i doładowywany. Może zerknijmy nawet jakie on ma w tym momencie parametry na tym panelu. Zobaczcie, ładowanie zakończyło się już dawno temu, bo o jakiejś godzinie 16 tak naprawdę słońce już chyba przestało dostarczać energię. Akumulator ma w tym momencie napięcie 53,6 V, także trzyma ten magazyn kwasowy dość wysoko. Oczywiście nabity jest już do pełna od wczoraj. Dzisiaj to tak naprawdę pojedyncze waty tylko w niego wchodziły. No i na razie akumulator kwasowy odpoczywa. Czekam, może tak będzie lepiej. Czekam na urządzenia, które do podłączenia tego magazynu kwasowo-ołowiowego wraz z akumulatorem LFP zamówiłem. Tak jak mówiłem na wcześniejszym filmie, nie chcę dokonywać połączenia bezpośredniego tych dwóch magazynów, ponieważ po przeanalizowaniu ich charakterystyki pracy i po doświadczeniach z magazynem LFP, one pracują na zupełnie innych napięciach. Magazyn kwasowy po naładowaniu oscyluje pod obciążeniem, takie jakie u mnie tu występuje, czyli w granicach tych 600-800, w przedziale od 500 do 800 W. Takie obciążenie występuje w moim układzie. Chodzi tutaj o noc. W tym przedziale napięcie naładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego oscyluje w granicach 51 V, gdzie akumulator LFP, no to jak tu po kilku dniach zaobserwowałem, on jest przy tym napięciu już rozładowany. Także to połączenie i tak nie do końca miałoby sens, gdyż akumulator LFP
w sumie byłby wykorzystywany przez cały czas pracy, a akumulator kwasowy w ogóle by tego układu nie wspomagał w żaden sposób. Byłby tylko takim dodatkowym obciążeniem dla całego systemu tak naprawdę. Dopiero kiedy BMS rozłączyłby LFP ze względu na bardzo niskie napięcie jego, dopiero wtedy kwas wszedłby w grę. Ale przywrócenie, tak mi się wydaje, to jest moja teoria, ale przywrócenie napięcia na akumulatorze po rozłączeniu, chodzi o to, że kiedy akumulator przy odłączeniu przez BMS wróciłby z powrotem do napięcia załączenia, pojawiłby się bardzo duży prąd udarowy z tego LFPK, który by mógł spowodować może nawet uszkodzenie samego BMS-a. A ja nie chcę takich niepotrzebnych uszkodzeń w swojej instalacji, także wykluczam tę możliwość. Ja uważam, że akumulator kwasowo-ołowiowy jak najbardziej w połączeniu LFP, natomiast pośrednio za pomocą dodatkowego urządzenia można wykorzystać do tego nawet przetwornicę albo obniżającą napięcie, albo podwyższającą napięcie. Ja będę kombinował z regulatorem MPPT. Tak jak mówiłem na wcześniejszym filmie, również zamówiłem takie regulatory, znalazłem takie regulatory. Już niebawem przyjadą do mnie, pokażę Wam je. Są to regulatory, które ładują magazyn większy, o większym napięciu niż 48 V. Ja planuję tu stworzyć magazyn, który będzie miał napięcie, taki będzie najłatwiejszy, będzie miał napięcie nominalne 72 V. Dobrze mówię? 72 V? Tak, 72 V. Także ja połączę tu moje akumulatory kwasowe w konfiguracji 6S2P, o ile się nie mylę, czyli 6 akumulatorów połączonych szeregowo i później te dwa szeregi zrównoleglone, co da mi właśnie napięcie 72 V i pojemność tego magazynu wynoszącą 220 Ah. No, także taki sposób podłączenia będę. Nie wiem, jak się ogólnie zachowa regulator MPPT przy podłączeniu akumulatorów, ponieważ z tego co czytałem, regulatory MPPT działają na zasadzie stałego prądu, zmiennego napięcia, a akumulatory są takim źródłem, które dają i stałe napięcie i potrafią nieźle trzasnąć prądem, także nie wiem co tu się stanie. Natomiast regulatory, które zamówiłem, mają też funkcję regulacji prądu na wyjściu, także bardzo to jest przydatna funkcja, a ja ten prąd chcę ograniczyć do tutaj w kilowatach bardziej bym określił, ponieważ prąd jest różny. Ja bym chciał z kwasu wyciągać tak cały czas energię, moc, która zaspokoi mi podstawowe potrzeby, czyli będę go rozładowywał z mocą od 500 do 800 W w takim przedziale. Na początku będzie to stałe rozładowywanie. Stałe mam na myśli, że ustawione z góry bez żadnych zmian. W późniejszym czasie wprowadzę regulator w system automatyki domowej Home Assistant, czyli inaczej mówiąc komunikuję go z Home Assistantem, po to by automatyzacje, które umożliwia Home Assistant, wpływały na to, jak rozładowywany będzie akumulator kwasowy. Po co w ten sposób? Ano po to, żeby nie obciążać, żeby w miarę zrównoważyć obciążenia, moce, które występują w układzie. Żeby nie było tak, że tylko LFP będzie cisnął z siebie pełną moc, ale też żeby kwas tutaj wtłaczał energię, ponieważ z doświadczenia już wiem, że kwas spokojnie radzi sobie, mój kwas spokojnie radzi sobie z mocą 3 kW. Także wiem, że mogę te 3 kW z niego wypluć. Regulator ogólnie, który zamówiłem, ma możliwość wyplucia na wyjściu 60 A. Także przy napięciu magazynu 60 A, przy napięciu magazynu 72 V, te 60 A łatwo policzyć, ile tam wychodzi nam. Także
no, taki wynik mamy. Możecie policzyć kalkulatorem. Ja teraz mam głowę pełną innych rzeczy, więc nie będę Wam tutaj kalkulował. Wychodzi 4200 bodajże chyba W. No, także tak to właśnie będę chciał rozwiązać. Mam nadzieję, że to będzie działać. Byłoby miło. Jeżeli to nie zadziała, mam inne pomysły, które niestety wiążą się z większymi kombinacjami. Ale na razie zostajemy przy tym rozwiązaniu i to rozwiązanie będę próbował. Dzisiaj troszeczkę popracowałem nad JKBMS-em. Dzięki koledze, który napisał do mnie maila z fajną wiadomością, udało mi się skomunikować JKBMS z systemem Home Assistant. Skomunikowałem go w pełni. Oczywiście ja nie stworzyłem tego oprogramowania, które odczytuje wszystkie parametry z JKBMS-a do Home Assistanta, je przekazując. Skorzystałem z gotowca. Gotowiec został zrobiony przez kolegę Sisi, bodajże tak to się nazywa. Za chwilę podejdziemy do komputera, pokażę Wam więcej szczegółów, ale jak już jestem tu, korzystając z okazji, pokażę Wam co wykorzystałem do podłączenia, jak to u mnie na tę chwilę wygląda. A więc może nie przeciągając też tematu, przejdźmy do konkretów. Także jak widzicie, magazyn stoi tak jak stoi. Natomiast do komunikacji magazynu wykorzystałem ESP32. Jak na razie jest jak jest. Podpięty do zasilania, które znajduje się tam, jest listwa, wystaje ładowarka USB i podłączone to kabelkiem do zasilania, a komunikacja pomiędzy ESP32 a magazynem LFP zachodzi po Bluetooth, czy też BLE. Nie siedzę w tych tematach, więc tego dokładnie nie wiem. No, także Home Assistant ma już wszystkie parametry, mój Home Assistant ma już wszystkie parametry związane z JKBMS-em. A teraz przejdźmy do komputera i pokażę Wam, jak to wygląda w aplikacji. To co, przechodzimy z grubej rury od razu, czy po kolei najpierw? Może po kolei najpierw, żebyście trochę pooglądali, a później jeszcze pokażę Wam, co potrzebne jest do podłączenia. A więc tak, jak widzicie, ci co troszkę oglądają mój kanał, delikatne zmiany zaszły. Teraz ogólnie, jeżeli chodzi o wskaźnik tu magazynu, on niestety już nie idzie w parze dobrze z tym, co w rzeczywistości się dzieje na magazynie. Na początku miałem w ogóle chęci zrobić takie wirtualne wskaźniki dla magazynu, ale nie miałem zbyt duże rozbieżności pomiędzy rzeczywistością a tym wirtualnym wskaźnikiem i stwierdziłem, że to nie może tak być, muszę znaleźć inne rozwiązanie i właśnie wykorzystałem do tego podpowiedź kolegi Michała, za co bardzo mu serdecznie dziękuję. I wykorzystałem integrację, którą stworzył kolega Sisi. Nazywa się to ESP Home JKBMS. No i kolega Sisi stworzył tu bardzo dużo plików YAML przykładowych do różnych modułów JK z różnym oprogramowaniem. Jest cały opis wszystkiego, jakie wyprowadzone są informacje, jak to podłączyć. Mamy tu informację o tym, że możemy to podłączyć poprzez UARTTL, czyli to będzie połączenie fizyczne kabelkami, albo BLE. Ja wybrałem wersję bezprzewodową BLE, ponieważ tak jest łatwiej.
Tu mamy wszystkie urządzenia obsługiwane przez ten moduł integracyjny. Możecie sobie sprawdzić listę. Oczywiście link umieszczę w opisie filmu, także będziecie mogli sobie też sprawdzić to. Swoją drogą z integracji tego kolegi już korzystam od zeszłego roku, ponieważ ten kolega Sysi stworzył również integrację do falowników Isana, z których ja korzystam i dzięki nim właśnie falowniki Isana komunikują się z systemem Home Assistant. Można wszystko zmienić, włączyć, wyłączyć, zmniejszać prądy ładowania, napięcia itd., itd. Tak więc no, tu kolega robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Bardzo również dziękuję za to, bo jest to bardzo przydatne. No i oczywiście dzięki temu, że mamy to wprowadzone w Home Assistanta, mamy historię, więc możemy jak najbardziej łatwo sprawdzić, co tam się działo. I to jest bardzo istotne. Także tak, no tu mamy sposób na przykład jakiejś tam instalacji, jakieś tutaj przykładowe odpowiedzi, jeżeli chodzi o logi, przykładowy wygląd dla Home Assistanta. Ja oparłem się również na tym przykładowym wyglądzie, link jest tutaj, także sobie to zlokalizujecie po moim opisie wszystko. No i właściwie to tyle. I teraz jeżeli chodzi o podłączenie do całego systemu JK-BMS-a, czyli podłączenie do ESP32, no tu macie taki programik. Jest to programik, ja musiałem wykorzystać ten programik, czyli ESP32BLE V14 Example. Co jest też istotne. V14 dotyczy najnowszej wersji oprogramowania. No, teraz mamy oprogramowanie do JK-BMS-a V15, ileś tam po przecinku, czy tam po kropce. Ja wykorzystałem właśnie to, bo to jest najnowsze. Tu macie istotny opis, z jakiego protokołu skorzystać. Trzeba wybrać, tak jak jest tu w sumie, czyli nic nie zmieniać. JK02 podłoga 32S i on dotyczy wersji hardware'owej 11 w górę i modułów B2A8S20P i wyżej. Także ja z tego skorzystałem. No i to jeżeli chodzi o wykorzystanie oprogramowania tyle. Jeżeli mielibyście jakieś problemy z integracją tego ESP32 z JK-BMS-em, to postaram się dla Was instrukcję zrobić taką, a może jeszcze zrobię nawet bez Waszych, że tak powiem, informacji, że nie dajecie rady, bo nie było to jakoś bardzo skomplikowane. Tu macie właśnie przykład, tu jest link. Link też oczywiście Wam podlinkuję w opisie. Także tu jest link przykładowy, jak wygląda, jak tutaj kolega graficzny interfejs stworzył, inny kolega. On to jest DR3AMR. Taki wygląd stworzył, to też łatwo można tu wykorzystać, chociaż ja kopiowałem tutaj te przykładowe, Boże, wyleciało mi z głowy, kody źródłowe. Niestety wyskakiwał mi błąd, nie mam chyba czegoś zainstalowanego związanego z typem karty. Troszeczkę zmieniłem to, ale udało mi się skonfigurować. Również z wykorzystaniem właśnie tego kodu. Musiałem podmienić tylko sensory, ponieważ sensory, które są tu, mówię o tych sensorach, na przykład tym. Sensory, które są tu, są inne niż w tym protokole, który ja wybrałem, więc musiałem je zmienić.
i udało mi się skonfigurować. Zrobiłem to w miarę podobnie. Nie wykorzystałem tylko do wizualizacji tych przełączników, ponieważ nie potrzebuję ich tak naprawdę tu. Interesują mnie informacje o pracy, nie o tym, że ja bym coś tam chciał przełączać. A jeszcze widzę, że kolega dodał rezystancję. Ja tych rezystancji nie wprowadziłem. To na pewno będę musiał też oczywiście to dołożyć. Oczywiście one są szczytywane przez ESPK, natomiast ja nie wprowadziłem je w graficzny interfejs. No, a teraz wracając dalej do tematu. Jak widzieliście, ja wykorzystałem do podłączenia właśnie ESPK. ESPK możecie kupić na znanym portalu aukcyjnym. Kosztuje jakoś 25,49 na przykład tutaj. Ja z tej strony od tego dostawcy kupowałem. Także serdecznie polecam. Do ESPK ja również jestem zwolennikiem, w razie gdyby się coś popsuło, szybka wymiana jest. Kupiłem również takie płytki rozszerzeń na 30 pinów wyjściowych. Wykorzystuję to, ponieważ jak już zamontuję ESPK w obudowę, to bardzo szybko mogę wymienić sam moduł ESP i nie muszę się bawić w żadne rozlutowywania ani cudowania z czymkolwiek. Także takie dwie rzeczy ja zakupiłem. No i dalej, no to już idzie z górki. Podłączyłem ESPK pod komputer. Zaprogramowałem go za pomocą przeglądarkowej aplikacji ESP Home. To znaczy na początku wgrałem mu taki program początkowy do zainstalowania. Później wrzuciłem właśnie kod, który jest stworzony przez kolegę z Sysi. Ten, który tu dokładnie widzicie. Dokonałem kilku podstawowych zmian właśnie związanych z MAC adresem. Dołożyłem jeszcze kilka swoich przełączników, przycisków i działa. Działa i teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Właśnie to, co już widzicie tu poniżej, to są dane bezpośrednio właśnie z JK BMS-a. Za chwilę pójdziemy jeszcze je potwierdzić na 100%, czy się zgadzają. Ogólnie przepraszam, że za bardzo chaotyczny wygląd filmu, ale nagrywam na żywca, nie montuję tu tego za dużo, ponieważ uważam, że nie do końca jest to potrzebne, więc przepraszam, że troszkę tu tak miotam tymi tematami może. Musicie mi wybaczyć. No, tak więc tu mamy już czyste dane z JK BMS-a i to są podstawowe dane, które są potrzebne do wglądu. Więcej danych rozszerzonych mam już tu i wygląda to tak, jak widzicie. Zatytułowane mam to jako LFP1. Mam czas pracy dokładnie z BMS-u 4 dni 13 godzin. Ładowanie włączone, rozładowywanie włączone, balans wyłączony. Tu macie aktualne napięcie z JK BMS-a, moc, pojemność systemową, pojemność z cykli, średnie napięcie, prąd balansowania, temperatura T1, prąd pobierany albo ładowanie, prąd rozładowywania albo ładowania magazynu. W tym przypadku jest na minusie, więc rozładowywujemy już magazyn, bo jest, jak widzicie za oknem, ciemno. Słońce już nie dostarcza energii do paneli. Sok 90%, pozostała pojemność 252 amperogodziny, licznik cykli. Tutaj mamy delta cell voltage, czyli odchyłka wszystkich celi. Temperatura z jakiegoś czujnika, to jest czujnik tych MOSFETów pewnie.
i jeszcze dodatkowo temperatura T2. Jeszcze więcej tych temperatur tutaj jest. Na razie dorzuciłem tylko tyle. No i mamy oczywiście wgląd również na wszystkie cele i ich napięcia. Poza tym, że mamy wgląd taki, to oczywiście możemy sprawdzić historię, jak się te napięcia plasowały, więc to są bardzo cenne dane, które możemy wykorzystać w analizie. Ok, teraz przejdziemy do... Nie wiem w sumie do czego przejdziemy, ponieważ żeby połączyć się teraz tabletem z JK-BMS-em, musiałbym rozłączyć się z ESP32, musiałbym odłączyć od zasilania, żeby rozłączył się z JK-BMS-em, ponieważ za pomocą mojego tabletu czy telefonu po Bluetooth już nie dostanę się do JK-BMS-a, ponieważ jest zablokowany przez ESP32. Natomiast możemy porównać podstawowe parametry związane właśnie z jeszcze mi się tu coś włączyło. Przycisk mi się wcisnął. Sorry, memory. Ty. Dobra. Teraz tak. Dobra, już wracam. No, także możemy porównać podstawowe parametry tu. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ten ekranik jest tu mały, ale ja Wam przeczytam 90% SOC, 251,3 Ah, prąd pobierany w tym momencie 16,9 i możemy sprawdzić sobie tu. Oczywiście dane są odświeżane z jakąś tam częstotliwością, także one nie są też takie aktualne na bieżąco jak tu na tym wyświetlaczu, ale raczej wszystko się tu pokrywa. Wow, ostrości nie łapie tak szybko też. Minus 16,5 ampera, minus 16,1, minus 16,5, ale musicie uwierzyć na słowo, mam tutaj typowo dane z JK-BMS-a. Nie wrzuciłem tu napięcia samego magazynu, ponieważ napięcie magazynu mam tutaj. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to jak widzicie mam pewne rozbieżności pomiędzy mocą pomiędzy mocą pobieraną jakby przez Aasuny, a mocą pobieraną z magazynu. Wynika to prawdopodobnie z tego, że w tym momencie mam dopiętą do Asunów sieć i sieć odciąża w pewnym stopniu magazyn pod względem zużycia. Natomiast ja mam stworzone dla celów poprawnych wyliczeń właśnie taką symulację tutaj poboru mocy z magazynu, ponieważ falowniki same na własną pracę pobierają jakieś 210 W energii z magazynu, jeżeli sieć jest odpięta, i właśnie około tych 210 W jest doliczane do tej mocy pobieranej. Także stąd wychodzi też to przekłamanie, to jest do 210 W, bo to tak troszeczkę pływa w różnych zakresach i w zależności od tego jak jest słońce, to wtedy ta moc pobierana z baterii jest zerowana praktycznie do zera, natomiast kiedy energia słoneczna, która wchodzi, nie pokrywa zapotrzebowania, to wtedy jest to jakby symulowane, że dobiera to z baterii, no bo to w rzeczywistości dobiera z baterii, tylko nie ma tu takiego typowego przelicznika, a Asuny ogólnie mają gdzieś tam jakieś troszeczkę odchyłki w pomiarach. W ogóle jeżeli chodzi o sam prąd ładowania, który wychodzi niby z Asunów do magazynu, sumowanie go prowadzi do błędnego zliczania jakby
napełniania magazynu, ponieważ magazyn pokazuje mniejszą wartość, a easuny pokazują, że pompują w magazyn więcej energii. Także gdzieś pojawia się jakiś błąd, który nie jest dobrze kompensowany przez coś. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika. Nie wchodziłem w to. Na tą chwilę już cały problem załatwia podłączenie do BMS-a. Tak więc cieszę się, jestem bardzo zadowolony, że taką podpowiedź dostałem od kolegi Michała, za co jeszcze raz bardzo mu dziękuję. I oczywiście w opisie filmu podlinkuję Wam również, gdzie znaleźć sposób podłączenia tych BMS-ów do Home Assistanta, jeżeli z tego systemu korzystacie, a ja z mojej strony bardzo serdecznie Wam go polecam. Użytkuję go od zeszłego roku i jest taki. Nie wiem, czy przekazałem Wam wszystko, co chciałem w tym filmie. Nagrywam go, tak jak mówię, raz jeszcze spontanicznie i mam nadzieję, że to docenicie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie od siebie subskrypcję i zapraszam do kolejnych moich filmów, bo na pewno coś ciekawego jeszcze ode mnie się dowiecie. A już niebawem, tak jak mówiłem, podłączamy pośrednio kwas z LFP. Także do zobaczenia następnym razem i cześć!